42 po północy. Miasto bardzo blisko położone z Kambodżą. 300 km od Bangkoku. Nie nagrywałem za dużo materiału z tego względu, że mieliśmy walkę trochę o przetrwanie. Rozbijamy się tutaj z nadzieją, że spędzimy spokojnie noc. W namiocie przy rzece pod lasem tropikalnym. A tak w ogóle to wcale nie jesteśmy gdzieś tam przed Kurungi, bo tutaj jest parking Tak, to nie jest z głównego dworca autobusowego w Trat. A jak tylko uda nam się ogarnąć życie i dojechać do miejsca, gdzie są warunki na nagrywania, to opowiemy Wam, jak wyglądały nasze pierwsze 2 dni w Tajlandii. Kilka słów o Bangkoku i o tym, jakie są nasze dalsze plany. Trzymajcie kciuki, żeby nas nic nie pożarło w nocy. Godzina 7:00 czasu lokalnego. Udało nam się przeżyć noc. Jesteśmy już z powrotem na dworcu. Zakładaliśmy, że obudzimy się o 5:30 i pójdziemy na pierwszy możliwy prom, który stąd odjeżdża, czyli o 6:30, no ale niestety sen jak zwykle z nami wygrał. No i Patty poszła się oporządzić, jakoś tam wstępnie ubrać soczewki, żeby coś widzieć, i ruszamy od razu w kierunku Koh Chang Center Point Ferry. Tak właśnie. Kilka porad merytorycznych. Jak w internecie wpiszecie, jak dojechać na wyspę Koh Chang na własną rękę, to wyskoczy Wam milion wyników i złotych porad. Ale w Tajlandii jest tak, że nic chyba nie jest stałe i nie da się wszystkiego zaplanować według internetu. I tak nasza droga, która miała trwać 5 godzin, trwa wczoraj od 13:00. My akurat ruszaliśmy z dworca autobusowego Eka Mai i w porównaniu z miejsca, w którym byśmy startowali pierwotnie, czyli jak się nazywa? Ta ulica, ta śmieszna. Khao San. Zapłacilibyśmy dwukrotnie więcej. Jak najwięcej. Takim busikiem jechaliśmy. Tak wygląda autokar, który jedzie z Bangkoku do Tratu. Mniej więcej. Całkiem spoko warunki. I teraz z dworca w Tracie jeżdżą takie śmieszne pick-upo, ciężarówko tuk-tuki, ciężarówko pick-upy. I ich chyba cena za przejazd z dworca na prom to jest 300 batów. Jeżeli chcecie jechać w dwójkę, bo w pojedynkę now, to Wam taką cenę powiedzą, a jeżeli możecie czekać, to wyjdzie 80 batów od osoby, czyli w sumie 2 razy taniej. Udało się. Jedziemy na prom, także ostały się polskie złote. Zapłaciliśmy za 30 km jazdy jakieś 9 zł na łeb. Będziemy się musieli przedostać przez całą wyspę, żeby dostać się do naszego bungalowu, się zameldować. Także czy wynajmiemy już od razu na miejscu skuter, czy kupimy taksówkę, czy będziemy szli z buta, czy przejedziemy na słoniu, to się dopiero okaże. Nie wolno jeździć na prom. Nie wolno jeździć na słoniu, absolutnie. Daj mi jeść. A tak w ogóle to witamy w Tajlandii, bo chyba jeszcze się nie przywitaliśmy. Wylądowaliśmy w sobotę i zrobiliśmy sobie 2 dni, w czasie których raczej nie mówiliśmy do Was, nic nie kręciliśmy. Dostaliśmy się z lotniska do hotelu specjalną linią S1, za którą zapłaciliśmy około 60 batów za osobę. I ta linia jeździ prosto z lotniska na Khao San, na słynną ulicę w Bangkoku, taką imprezową, gdzie wynajęliśmy hotel. Nie na samej ulicy, tylko na jakiejś bocznej uliczce w hotelu, bo dość jak na nasz standard w drogim hotelu, ale jak na standard, który oferował tanim, bo płaciliśmy 100 zł za 2 osoby za noc, mając basen na dachu i naprawdę dobre warunki, ale byliśmy tak zmęczeni po tych 3 dniach, że chcieliśmy te 2 noce spędzić w takich warunkach, żebyśmy nie musieli tam uciekać po kilku godzinach stamtąd. Zwiedziliśmy kilka świątyń, zobaczyliśmy Chinatown, pojeździliśmy tuk-tukiem 2 razy. Hãy มีแต่ความสุขกายสุขใจจะคิดจะนึกประสงค์ช่างหน่อหมายสิ่งหนึ่ง
ประการใดก็ขออนุโมทนาขอให้ Poimprezowaliśmy trochę z parą mega sympatycznych Polaków, których poznaliśmy na ławce pod hotelem I pozdrawiamy. i pozdrawiamy ich serdecznie. Wypiliśmy wieterko tajskiego rumu i mojito, popływaliśmy w basenie na dachu i nie zwiedziliśmy nawet, nie wiem, 1/10 atrakcji, nawet tych największych w Bangkoku, ale postanowiliśmy stamtąd uciec, żeby po pierwsze móc trochę odpocząć, bo ostatni miesiąc był dla nas bardzo intensywny. Winobranie we Francji, jeżdżenie na Panonikę, kilka noclegów na lotniskach i zmiany planów itd., itd. No i ten Bangkok, to zderzenie z Azją, postanowiliśmy się trochę przyzwyczaić do tutejszego jedzenia, klimatu i całej reszty na spokojniejszej wyspie Koh Chang, na którą właśnie płyniemy, czekamy na prom. A poza tym musimy ustalić plan naszej podróży, więc przez 5 dni będziemy żyć na plaży i myśleć, co robimy dalej. Bo nasza podróży z jednej strony jest bardzo spontaniczna, ale z drugiej strony w Azji Południowo-Wschodniej ograniczają nas bardzo wizy. Nawet jak są darmowe, to są ograniczone czasowo, więc musimy to wszystko dokładnie poplanować. A teraz czekamy w miłym miejscu, gdzie kupiliśmy bilety na prom, na nasze pad thai na śniadanie i za pół godziny pędzimy na odprawę na prom. Na odprawę. Myślę, że po prostu wejdziemy na prom i na tym się skończy, bo to jest O takie... to mi chodzi. No. Do zobaczenia na wyspie.